Dzień dobry, z tej strony Paweł Jankiewicz, a Wy jesteście na kanale Towarzystwa Historycznego Wiktoria. Dzisiaj chciałbym zabrać Was na kolejną podróż. Nie mam czasu, idę do lasu. Tym razem w stroju wczesnośredniowiecznym. Jest to epoka, której wcześniej nie odtwarzałem, więc można powiedzieć, że to mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o ten okres historyczny. Więc jest cała masa nowego szpeju i biwakowego, i też, jeżeli chodzi o ubiór i wyposażenie osobiste człowieka z tego okresu, więc będę pewnie dużo opowiadał. Dawno nie nagrywałem, więc znowu muszę się wyżyć. No i cóż, zapraszam po prostu na ten odcinek. Do zobaczenia później. Zanim przejdziemy do tematu, jestem winien wyjaśnienie małe. Założenia mojego projektu były takie, żeby stworzyć sylwetkę Słowianina zachodniego, czyli jak najmniej rzeczy z Rusi, z Skandynawii. Niestety ze względu na ilość źródeł i znalezisk z terenów Polski musiałem się oczywiście troszeczkę nagiąć i nie wszystko udało mi się tak w 100% jakbym chciał. Mam parę elementów pochodzenia skandynawskiego, ale wydaje mi się, że jak na pierwszy raz to całkiem nieźle mi to wyszło. Zresztą sami będziecie mogli ocenić w komentarzach. Pierwszą rzeczą, od jakiej zaczniemy, i to chyba by była rzecz jak zawsze najważniejsza w stroju, czyli buty. Te, które mam na sobie, to jest wzorowane, są buty na znalezisku z Gdańska z X wieku. Producentem jest Wojmir. Kupiłem u niego. Onuce, owijacze wełniane, do tego krajki do przytrzymywania całości. Wąskie spodnie, jak widać tu wełniane, mogłyby być też lniane. O, właśnie. W Skandynawii można znaleźć takie przedmioty jak specjalne zapinki do przytrzymywania sobie właśnie owijek w tym, mniej więcej w tym miejscu, tak żeby to całość nam nie spadała. Bardzo ładnie zdobione, piękne, ale że do projektu mi nie pasowały, ja użyłem małych fibul. Aha, pod filmikiem będę wrzucał opisy, co gdzie kupiłem, razem z linkami do producentów i do sklepów i z komentarzem, jak wygląda u którego kwestia wysyłki, czy w ogóle po prostu opinię na ten temat, bo część rzeczy oczywiście mam kupionych, bardzo dużo rzeczy zrobiłem sam, co jest świetne w tej epoce i dlatego ją polecam, bo jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić taki strój, to naprawdę własnym sumptem może sobie taki strój sam skomponować. No to następna rzecz, tym razem tunika, ta akurat jest wykonana z lnu, jak widać koloru brązowego. Taki kolor można było uzyskać, barwiąc materiał w wyciągu z skory dębowej. Obszycia wełniane, wiodełkę z wzorem, który występuje na Rusi na oprawach mieczy i chociażby na misie chyba z X wieku znalezionej na terenie Polski w Dziekanowicach. I rękawy, i dół szaty, i tutaj przy szyi dekolt czerwoną nicią jest obszyty obowiązkowo, żeby licho nie dostało się do środka i żeby człowiek nie chorował. Jeżeli chodzi o tunikę, bardzo prosty krój, zaczerpnąłem pomysł na niego z książki Kazimierza Moszyńskiego Kultura materialna Słowian, część pierwsza. Wykroić pomogła mi Ola, którą serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pomoc, a resztę sobie już zszyłem sam. Jak widać jest bardzo prosty, to są dwa prostokąty materiału odpowiedniej szerokości, tak samo uszyte są rękawy, później były ścinane, by uzyskać wąskie mankiety, klin pod pachą i dół jest, jak widzicie, jest doszyty, nie wiem, tu jest chyba z 2 albo 2,5 metra materiału, jest tak powiedzmy plisowany, to się chyba tak nazywa, i doszyty do tej górnej części. Jest dość długi, tak troszeczkę poniżej kolana mi sięga, całkiem wygodny. Chodzi się w tym póki co nieźle. Len jest gruby, więc jak na dzisiejszą pogodę jest mi dość ciepło. Do przewiązania pasa użyłem krajki. Stosowano też specjalnie
specjalnie plecione sznury. Oczywiście jest pas do noszenia różnych utensyliów, pas powiedzmy główny. Tutaj są okucia według znaleziska z Giecza. Tak. Prosty nóż. Kaleta, to jest akurat kaleta z Jamland, przy czym taki wzór wybrałem sobie najprostszą możliwą, ponieważ taki wzór jest spotykany na wszystkich szerokościach geograficznych, jeżeli chodzi o Europę i na Rusi, i w Skandynawii, i w Polsce, także w Czechach można go znaleźć. Oczywiście jakaś tam sakiewka. Z tyłu mam już taki element skandynawski, czyli Langsaks. Dostałem w ogóle pozdrowienia od chłopaków z warsztatów dla pana Wiesława, ponieważ podarował mi nóż, który sobie już później ozdobiłem, zrobiłem do niego tą pochwę. Jak widzicie, tam wzór na pochwie to jest znalezisko, to jest znowu ze znaleziska z Gniezna, z Kubka, który był znaleziony, on jest datowany chyba na XI wiek. No i dobrze, to chyba będzie... A nie, no przecież, najważniejsze rzeczy, bo to jeszcze jest tak. Przy pasie topór Peruna, ja akurat noszę w taki sposób, jako amulet. I na piersi również, to jest w ogóle ciekawa sprawa, tu też również jest toporek. Jest toporek. Są różne teorie, że to był symbol wojowników, znajdowany jest, ale jest znajdowany też w grobach dziecięcych. Noszono go na szyi, albo właśnie znajdowany jest na wysokości biodra, więc też mógł być zatknięty w ten sposób za pas. Ja go akurat noszę tak zamontowanego na rzemieniu. Do tego, nie wiem czy to będzie widać, do tego dwa amulety, ponieważ ten okres powiedzmy wczesnopiastowski jest to taki okres dwuwiary, więc z jednej strony mam Wolińskiego Świętowita, tak? A tutaj jest moneta Bolesława Chrobrego. Co ciekawe, przynajmniej do takiej teorii dotarłem, że nie chodzi tyle, są znajdywane w grobach, pojedyncze sztuki na przykład, więc jest to za mało, żeby był to środek taki płatniczy, monetarny środek płatniczy, ale tu raczej chodzi o to, że na monecie wyobrażony jest krzyż. I jest to traktowane jako symbol wiary danego człowieka i w ten sposób, tak jak medalik, w ten sposób też był właśnie noszony. Bodajże w którymś z grobów w Ciepłym znaleziono arabską monetę z wydrapanym krzyżem po prostu. Ktoś nie miał właśnie takiej monety Bolesława Chrobrego i zastąpił ją monetą arabską tylko z wydrapanym krzyżem. Stąd właśnie ten pomysł, że to nie tyle był środek płatniczy, a wyróżniający i stosowany jako deklaracja, jako symbol deklaracji wiary. No i dobra, na razie mamy wszystko, za chwilę będę opowiadał już o jakichś szczegółach jeszcze, co sobie przypomnę, to oczywiście zaraz wam pokażę. Kolejnym elementem mojego stroju, bardzo przydatnym na co dzień, torba, tak zwana pielgrzymka, wykonana z grubego lnu. Wzór, jaki tutaj wyhaftowałem, to jest tak zwany jelonek z toporzyska, z topora znalezionego w Żaganiu. Do tego dwa ozdobniki, które znowu wzór zaczerpnąłem z obuwia z Opola. Zapięcie, w zasadzie to jest moja wesoła twórczość, ale pomysł też jest wczesnośredniowieczny. To jest zdobienie z kamienia runicznego z Gotlandii akurat. I następna rzecz, czutorka na wodę. Nosidło już jest moim pomysłem i moją wesołą twórczością. Poza ciężarem, który tutaj jest jedynym minusem, w zasadzie ma same plusy. Na pewno jest moim zdaniem, według mojej subiektywnej oceny, jest lepsza od Bukłaka.
Nie trzeba tak o nią dbać, nie trzeba uważać na to, czy się zgniecie, nie trzeba uważać na to, czy się nie roztopi wosk i tak dalej. No oczywiście problemem jest wtedy, kiedy się stłucze, no to już jest nie do odratowania. Ale poza tym woda nie ma właśnie posmaku pszczelego wosku. Zawsze jest chłodna i naprawdę świetnie się sprawuje. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o same nosidło, to jest mój pomysł i moja wesoła twórczość. Jeżeli to ma być płyn, to nie mogło zabraknąć gościa z rogiem. Tu akurat haftowany oczywiście wizerunek postaci z Altenkirchen na Rugi. Także tak to wygląda w moim wykonaniu, w moim przypadku. I ostatnia rzecz, którą noszę do stroju. Ja tam wcześniej wspomniałem, że to był, że z tyłu tam na pasie mam Langsaks, oczywiście nie Langsaks, tylko Saks. Tutaj mam Langsaks późny, bo to jest XI wiek, zrobiony według znaleziska ze Szczecina. Pochwę wykonałem samemu i okleiłem skórą. Pochwa jest drewniana, okucie wzorowane na stylu Jellinge. Pas miał być najpierw noszony normalnie do pasa. Wykonałem taki image, on był mniej więcej w tym miejscu, ale było to dla mnie niewygodne, nie najlepiej mi się nosiło, więc z niego zrezygnowałem. A skoro jest to wyrób stricte skandynawski, więc uznałem, że równie dobrze będzie wyglądać na pendecie, czyli w takim stylu właśnie stricte stosowanym przez wikingów, i okucia do tego pasa to znowu są znaleziska, wykonane są według znalezisk z Birki. Nie wiem, czy będzie widać. Stwierdziłem, że to będzie całkiem fajnie się zgrywać, tworzyć bardzo ładną całość. Wykonawcą tego Langsaksa, tak samo jak topora, którego Wam później pokażę, jest Sławomir Ciszewski, którego pozdrawiam bardzo. Bardzo dobry kowal, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, petarda, także polecam go bardzo serdecznie. Tutaj będziecie mogli zobaczyć mój wynalazek. Wykombinowałem sobie do noszenia różnego sprzętu obozowego taki noszak. Jak widzicie, są dość mocno tutaj zapakowany. Koc, skóra, w tym czerwonym pokrowcu mam płachtę namiotową, w koszu są liny i różne przedmioty takiego obozowego użytku. Pewnie będziemy dzisiaj jeszcze pokazywać i omawiać. Wyszedł mi krzywy jak nieboskie stworzenie. Jest troszeczkę przeładowany, więc troszeczkę ciężko się go nosi, ale z drugiej strony, o dziwo, jest lżejszy niż sobie wyobrażałem, więc naprawdę jestem zadowolony. Wiadomo, że to będzie wymagało jeszcze poprawek, doszlifowania i tak dalej. Wyszedł mi dość toporny. Mogłem zrobić go o wiele lepiej, lżejszego, troszeczkę inną metodą, ale jak na pierwszy raz myślę, że jest całkiem nieźle. No, pokażemy go z tyłu, jak on wygląda tutaj. Więc jak widzicie, są poprzeczki, tutaj jest zawiązana lina czy linka, żeby nie parło mi, ciężar nie parł mi na plecy. No jaki jest koń, każdy widzi. Tak to na razie wygląda. Jak ktoś będzie miał jakieś pytania, może pisać pod filmem. Wytłumaczę co i jak i dlaczego zrobiłem w ten, a nie w inny sposób. To będzie wyzwanie, będę to teraz rozpakowywał. Po kolei zbudujemy obóz. Płachtę namiotową, przygotujemy ognisko. Spróbujemy zrobić też wieczerzę. Po kolei muszę to sobie jakoś ogarnąć. Wszystko. A potem oczywiście będzie sztuką złożenie tego wszystkiego z powrotem w jedną całość. To też mogę pokazać. Powtórzony wzorek zżagania. No i zaczynamy. Najpierw może weźmiemy płachtę. Płachta namiotowa.
również uszyta przeze mnie ręcznie sama. Nie pamiętam jakie są wymiary, wydaje mi się, że to jest 2 na 3 metry. No i zaraz będę przystępował do rozkładania. I tym oto sposobem pierwszy raz moja płachta jest rozłożona. Nie jest źle, mogło być gorzej. O. Siekiera, toporek w zasadzie. Zrobiony również przez Sławomira Ciszewskiego. Wzorowany na znalezisku z Lednicy. O. Jak widzicie, obozowisko mamy rozłożone. Jak na pierwszy raz chyba jest całkiem nieźle. Płachta jest już rozpięta. Pogoda raczej nie wskazuje na to, żeby miało padać, ale chciałem po prostu przetestować, co i jak mi z tego wyszło. Już wyciągam pewne wnioski, wiem co zmienić. Zobaczymy następnym razem jak tam pójdzie. Palenisko jest gotowe, zabezpieczone. Tutaj widzicie, to też od Wojmira. Kociołek, hak i trójnóg. Teraz będzie eksperyment, dlatego że uparłem się, chcę spróbować po prostu rozpalić ogień sposobem tradycyjnym. Jeszcze tak nie robiłem, same pierwsze razy normalnie. O, krzemień, krzesiwo. No to zakupione u rzemieślnika, znalezionego gdzieś na Allegro. Też dam link do niego pod filmem. Gniazdko mamy gotowe. Kora z brzozy do rozpałki. Jeżeli chodzi o rzeczy do jedzenia, no to akurat ja używam kuksy. Łyżka drewniana i miska, którą mam już lat. Ojej, dużo za dużo. Jeszcze jak byłem w oddziale piechoty najemnej z Legnicy, odtwarzaliśmy okres okołogrunwaldzki, to było kilkanaście lat temu. Nabyłem ją i do tej pory mi służy. Świetna sprawa. Będziemy przygotowywać posiłek, bo oczywiście bez tego to się nie obejdzie. Więc te rzeczy też będą użytkowane. Wszystko mam gotowe. Spróbuję to zrobić sposobem tradycyjnym. Może nie do końca, dlatego że użyję zwęglonej bawełny, którą przygotowałem trochę wcześniej. Tak jak mówiłem, mamy gotowe drewienko, mamy gniazdko, mamy do rozpałki brzozę. No i lecimy. Zobaczymy. Oczywiście to nie jest tak, że iskrę daje kamień, który będziemy krzesać, tylko to są opiłki metalu pochodzące z krzesiwa. I tak 3 godziny. Aha! Pełen sukces, jak widać. Dobra.
To jeszcze taka ciekawostka, o której nie wspominałem, mówiąc o amuletach. Amuletach, jeżeli chodzi o topory Peruna. Nie wiem, czy będzie widać na zbliżeniu, mam nadzieję, że tak. Na jednym właśnie z takich toporków widać właśnie ten symbol taki zygzaka. Chodzi tutaj oczywiście o błyskawicę, czyli formę boskiego ognia. Na drugim amulecie, jak widać, są wyobrażone symbole solarne, też symbol boskiego ognia, co prawda pod inną postacią, czyli postacią słońca. Stąd właśnie przypuszczenie, że są to symbole Peruna. Być może jest to jakaś forma odpowiedzi na noszenie krzyżyków przez chrześcijan. Być może, tak jak wspominałem wcześniej, chodzi tutaj o zasymbolizowanie przynależności do kasty wojowników lub właśnie wyznawców pogańskiego boga Peruna. I tym oto sposobem zbliżamy się do wielkiego finału, czyli do szamy! Ha, ha, ha! No to opaska na oczy, jedziemy. Panie Makłowicz, zapraszamy. Petarda. Nie ma jak własnoręcznie zrobione żarcie, las i jakby z ogniska. I jakby ktokolwiek z Was zastanawiał się, czy chciałby się pobawić w ten sposób, jakby pytanie jest oczywiste, to jest retoryczne po prostu. Jak najbardziej, zawsze tak. Na dzisiaj będziemy kończyć. Materiału jest sporo. Może będą z tego 2 odcinki, może 1, jeszcze nie wiem. Zobaczymy, co się wytnie i co się z tego sklei. Także zmęczeni, najedzeni, zadowoleni chyba jak zawsze. No i komu w drogę, temu czas. Zapraszam na następny odcinek serii. Oczywiście zapraszam do komentowania, stawiania lajków, subskrybowania i tak dalej, i tak dalej. Do następnego. Cześć! Woda, nie wódka. Mnoga nie wypijesz. I można żyć.